Prawdopodobnie zobaczyli jego ogromne bary, jego wielkie i silne ramiona, przyzwyczajone do noszenia jakichś ciężarów. Był pewnie wielkim jak dąb mężczyzną, który akurat przypadkiem przechodził ulicą. Napisane, że wracał z pola i pewnie natknął się zupełnie przypadkowo, wychodząc za zakrętu, na ten pochód skazańców. Jezus był już tak zmęczony, że pewnie się zorientowali żołnierze, że nie dojdzie na Kalwarię, że umrze po drodze, jeżeli będą go ciągle zmuszać, żeby wstawał i żeby niósł tę belkę krzyża. Więc zdjęli z niego ją i włożyli ją na ramiona Szymona. Pewnie się opierał, pewnie nie chciał, pewnie był bardzo zły, bo pewnie się spieszył do domu na święto, żeby wszystko przygotować, a tutaj musiał brać udział w tej egzekucji. To jest taka pomoc, której się nie chce, taka pomoc, na którą się nie ma ochoty, której się, broń Boże, nie chce udzielać. Szymon, nie chcąc, pomógł Bogu. Okazał mu pomoc, nawet nie wiedząc, że pomaga swojemu Zbawicielowi. Stacja 8 jest od takiej właśnie pomocy. Skoro wiemy, że ten człowiek miał na imię Szymon i też Biblia podaje, że był ojcem 2 synów, Aleksandra i Rufusa, to znaczy, że potem po tym wszystkim uczniowie musieli go znaleźć. Nie wiem, jak to zrobili, ale jakoś to zrobili. Podają apokryfy chrześcijańskie, że został potem oczywiście chrześcijaninem, że poniósł w Rzymie śmierć męczeńską. Ale wtedy, kiedy pomagał Chrystusowi, to nie pomagał. W sensie nie był człowiekiem, który chciał pomóc. Jest w ogóle coś bardzo pięknego w tym, że Pan Bóg, żeby zbawić ten świat, to potrzebował pomocy i to kogoś, kto wcale pomocy nie chciał udzielić. Jezus nie jest herosem, który do ostatniej kropli swoich sił i krwi walczy, żeby wygrać. Jak się okazuje, sam nie był w stanie dojść do tego kulminacyjnego momentu, gdzie miał oddać swoje życie. Potrzebował kogoś, Bóg potrzebował kogoś, żeby go tam prawie że zaniósł. To nie jest obraz bohatera, to nie jest obraz walczącego, bardzo mężnego żołnierza, który dopiero ostatecznie ponosi klęskę. To jest ktoś, żeby w ogóle mógł dojść do finału swojego życia, potrzebował silnego mężczyzny, żeby go tam zaniósł. Jest coś przedziwnego w tym, że Bóg skorzystał z takiej pomocy, bo nic oczywiście w tej drodze krzyżowej nie działo się bez przypadku. Że nie było tam żadnego ucznia, który by mu pomógł, nie było żadnego wyznawcy, tylko był jakiś zupełnie przypadkowy i zupełnie niechętny człowiek, który zaniósł krzyż Boga na Golgotę, żeby mogło się dokonać zbawienie świata. O takiej pomocy chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli. Ta scena jest niezwykle ważna, dlatego że ona idzie zupełnie pod włos temu, co się dzieje dzisiaj w świecie. My dzisiaj w świecie mamy taką wręcz manię na punkcie tego, żeby robić rzeczy tylko takie, które nam się chce robić, do których jesteśmy przekonani, co do których mamy takie głębokie, bardzo nas ogarniające wręcz pragnienie, że trzeba je robić. Jak się mówi człowiekowi, że ma zrobić coś, czego nie chce, to się rodzi wielki bunt. Czasem jak się mówi ludziom, że powinni chodzić do kościoła, albo powinni się modlić, albo powinni wierzyć w Boga, to mówią, ale ja nie mam takiego pragnienia. Mnie by się trochę przydało czegoś takiego bardzo autentycznego, żebym mógł to zrobić. Jak się okazuje, do zbawienia tego świata bardzo Bogu była potrzebna niechętna i przymuszona pomoc człowieka. Żeby dokonać odkupienia nas wszystkich, Bóg skorzystał z kogoś, kto nie miał na to żadnej ochoty. Kogo zmuszono i to go zmuszono prawdopodobnie brutalnie, tak, że nie miał żadnego wyboru. Przypuszczam, że w pierwszym odruchu powiedział, że nie, bo idzie do domu, bo przygotowuje się na święto. I wtedy zobaczył jakiś bicz, albo może nawet tym biczem dostał i wziął ten krzyż i wziął tą belkę tylko dlatego, że mu kazano. Napisane, że szedł za Jezusem
Prawdopodobnie patrzył na niego z jakąś ogromną niechęcią, że musi nieść tę belkę za niego. Panu Bogu, żeby zbawić ten świat, wystarczyła taka pomoc. Niechętna, zmuszona, wymuszona, bez żadnych dobrych intencji. Może więc zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na to, co robimy albo czego nie robimy, co nam się chce albo czego nam się nie chce, czego pragniemy, co jest autentyczne, twórcze czy jakiekolwiek inne. Może zupełnie o co innego chodzi w tym wszystkim. Najpiękniejszy człowiek świata, ten, który osiągnął pełnię doskonałości w człowieczeństwie, czyli Jezus. Jak mówi Biblia, zawsze robił tylko to, co musiał. Robił to, co powiedział mu Ojciec, żeby robił. Mówił to, co powiedział mu Ojciec, żeby mówił. Wszystko, co było w Jezusie, było z woli Ojca. Słyszałem nawet kiedyś taką opinię, że Jezus był najbardziej nietwórczym i nieoryginalnym człowiekiem świata. Dlatego, że nic sam nie wymyślił. Zawsze, kiedy z kimś rozmawiał, to powoływał się tylko na to, co widział u Ojca, że On tylko Ojca naśladuje. Może jest tak, że trzeba by dzisiaj usiąść z tym wszystkim, czego nam się bardzo nie chce, o czym sobie myślimy, że ktoś nas strasznie zmusza, że może sami próbujemy do czegoś się zmusić, albo Kościół nas do czegoś zmusza, albo ktoś, kto jest obok nas, zmusza nas do robienia czegoś. A może właśnie w tym jest nasze zbawienie? To właśnie dlatego, że Szymona zmuszono kiedyś do tego, żeby nosił belkę Chrystusa, dzięki temu został zbawiony. Dzięki temu potem go odnaleźli uczniowie, dzięki temu potem uwierzył i dzięki temu potem, jak podają chrześcijanie, został męczennikiem. I przypuszczam, że został męczennikiem, bo już tak wybrał, a nie dlatego, że ktoś go do tego zmusił. To zmuszenie było dla niego zbawienne. Jeśli nie chce ci się modlić, to nie czekaj, aż ci się zachce, tylko się zmuś. Jeśli nie chce ci się kogoś kochać, to nie czekaj, aż ci się zachce, tylko zacznij go kochać. Jeśli nie chce ci się wierzyć w Boga, bo nie czujesz takiego pragnienia, to zacznij w Niego wierzyć. Nie czekaj, aż ci się zachce. Bardzo możliwe, że Pan Bóg próbuje cię wręcz do czegoś przymusić, albo posługuje się jakimiś wydarzeniami, albo sytuacjami, albo ludźmi, żeby cię zmusić z jednego prostego powodu. Właśnie tak chce cię zbawić. Bardzo możliwe, że wie, że inaczej się nie da, że nam się nigdy nie zachce, że nam się nigdy nie zapragnie i bardzo próbuje nas przyciągnąć. Myślę, że ten Szymon wcale nie bez przypadku znalazł się tam na tej drodze i wcale nie z przymusu jakiegoś głupiego żołnierza niósł ten krzyż, tylko taka była wola Pana Jezusa. On bardzo czekał na to, żeby go zbawić. Jeśli się czegoś bardzo nie chce robić, jeśli się do czegoś zmuszasz, to może właśnie o to chodzi.